the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, witajcie widzowie. Słuchajcie, dzisiaj przerobimy sobie face to face z deweloperami, o którym już jakiś czas temu mówiłem, że będą co chwilę wprowadzać nowe informacje. Już na poprzednim face to face mieliśmy parę ciekawych informacji, a teraz mamy ją kontynuację. Więc zacznijmy sobie od całego tutaj przetłumaczenia tego, tutaj mam w wersji angielskiej dla was, żebyście też troszeczkę więcej mogli zrozumieć. Nie będę ukrywał, jest to taki dziwny troszeczkę face to face, no bo jakby na to nie patrzeć, jest dużo takich wątpliwości, gdzie w community Rise of Kingdoms troszeczkę tam, no było tak burzliwie przez ostatnie tam parę godzin, bo można powiedzieć, że nie do końca wszyscy byli zachwyceni niektórymi zmianami, o których sobie tutaj porozmawiamy, więc zostańcie i słuchajcie. Ogólnie zaczynamy od tego. Cześć wszystkim, witamy w kolejnym spotkaniu z Twarzą z deweloperami. Na tym spotkaniu z Twarzą z deweloperami przyjrzymy się niektórym najgoręcej dyskutowanymi kwestiami społeczności. Dziękuję wszystkim, którzy się z nami skontaktowali. Mamy nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na najbardziej palące pytania. Jeszcze raz, jeśli masz jakieś przemyślenia lub pytania dotyczące tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, nie wahaj się, wyraź ich w społeczności. Wasze opinie będą nieocenione, gdy będziemy dopracować nasze plany w przyszłości, czyli klasycznie piszcie do Lilith, Lilith z chęcią was wysłucha. Coś, co już jest przerabiane jakiś czas, nie? Słuchajcie, pierwsze pytanie było: sposób, w jaki obecnie obliczana jest moc królestwa, nie odzwierciedla dokładnie jego prawdziwej siły. Tak przy obliczeniu mocy królestwa każdy gracz posiadający ponad 150 milionów mocy jest liczony tylko jako posiadający gracz 150 milionów mocy. Należy to zaktualizować. No i odpowiedź tu mamy linię prostą. Zgadzają się z naszą starą, zgadzają się, że stara metoda obliczania siły królestwa nie pasuje do obecnego stanu gry. Mają to na uwadze. Planujemy wprowadzić kilka poprawek. Naszym wstępnym planem jest następujące działania. Podczas obliczania całkowitego wkładu gubernatora w potęgę królestwa, cała jego potęga to 150 milionów. Będzie w pełni uwzględnianą potęgą między 150 a 300 milionów zostanie zmniejszona o 20%. Potęga między 300 a 500 milionami siły zostanie zmniejszona o 50%, a potęga powyżej 500 milionów nie będzie w ogóle uwzględniana. Ciekawe rozwiązania, może to jakoś pomoże w zabieraniu. Tutaj jest jeszcze, mamy jakieś notatki od Agos. Dostałem wiele pytań na temat, więc tutaj daję przykład. Gracz z mocą 60 milionów równa się 150 milionów razy 100%, plus 150 milionów razy 80%, plus 200 milionów razy 50%, plus 100 razy 0 równa się 370 milionów. Czyli taki przelicznik do 600 milionów graczy, jakby to wyglądało. Dziwne to jest ogólnie z Agos jakby takiego notatnika, ale okej, niech tak będzie. Lecimy dalej. W przypadku Królestwa Imperium w sezonie podboju odpowiednio dostosujemy progi dla limitów mocy imigracyjnych. Szczegóły zostaną ogłoszone w grze. Czyli dalej nam odpowiadają na pierwsze pytanie. Tak wygląda nasz wstępny plan aktualizacji obliczeń mocy królestwa, choć możemy jeszcze dopracować konkretne liczby. Jeśli masz jakieś sugestie, podziel się nimi z nami za pośrednictwem ankiety, do której link znajduje się w poczcie grze. Link, który nie działa, od razu wam mówię, bo już próbowałem go na dwóch tych i wywala jakieś dziwne nie wiem, komunikaty. Nie możemy się tam przenieść, nie? Nie wiem, czy macie ten sam problem. Ja po prostu mi wywala, że nie ma, jakby nie działa ten plik, nie wiem. Kawałka królestwa z tego samego obozu czasami mają sprzeczne pomysły dotyczące walki. Oczywiście to jest pytanie drugie tutaj dla deweloperów. Jeśli nawet jedno królestwo zdecyduje się nie walczyć, cały jego obóz jest w gorszej sytuacji w walce, co szkodzi doświadczeniu innych królestw. No tak, no to oczywiście, że tak jest. No i to jest dość notoryczne w ostatnim czasie, bo ktoś się nie zgadza z danym wyborem. Zresztą tak jak mieliśmy na poprzednim KVK, że jedno królestwo po stronie ziemi stwierdziło, że oni byli najmocniejsi, że oni się sparują wtedy z wiatrem, nie z nami jako wodą, a tam 3 czy 2 pozostałe królestwa też chciały z nami. No i nie mieli wyjścia, albo mogli nie grać, albo po prostu musieli się dopasować. I to działa, wiecie, w dwie strony. Jeżeli któryś z tych królestw, tych 4 by się jedno wyłamało, to też to słabo wygląda. Zresztą chyba to królestwo to chyba 3-2, coś tam, 3-2, 3-6, czy jakoś tak, oni się chyba tego wyłamali w Kingslandzie, przestali walczyć, więc nie ma. No ale no tak, to potem to działa wojna KVK.
No i tu mamy odpowiedź. Będziemy eksperymentować z dodaniem funkcji współpracy królestw do większej liczby historii KVK. Zakwalifikowane królestwa będą mogły połączyć siły przed zapisaniem się do KVK. Okej, czyli to, co już było kiedyś mówione, że można w jakichś tam seedach się razem zapisać na KVK i będą starali się, jakby tak powiedzieć, żebyśmy mogli sami się jakby tak dopasować na dane KVK. No ciekawe rozwiązanie, ale może być czasem takie, wiecie... Jeżeli my się dopasujemy, będziemy mieli fajnie, to możemy potem trafić na jakieś cięższe KVK. To zawsze ma swoje plusy i minusy, nie? W obecnej meta KVK wszyscy po prostu rozstawiają fortece w sporych prowincjach. To spowalnia walkę i czyni ją nudną. No powiem tak, no po ostatnim pik KVK, który widzieliście, tam było pełno fortów, nie? Tam były ściany fortów, jak i po jednej i po drugiej stronie. Tam 1.960, 2.377. Zresztą chyba na 9 czy też było tych dużo fortów. Ogólnie było dużo fortów na tych KVK ostatnich. No i mają tutaj rozwiązanie na to. Planują wprowadzić następujące zmiany. W zasadach... Aha, czekajcie, bo tu mam taki błęd mały. Tak, planują wprowadzić następujące zmiany w zasadach twierdz sojuszu na zasadzie aktualizacji. Czyli tu będziemy jakieś zmiany we fortecy mieli. Zmiana wymaga dotyczących terytorium do budowy twierdzy sojuszu. Wcześniej twierdzy sojuszu nie mogą być budowane na terytorium innej twierdzy sojuszu. Terytorium dwóch twierdz sojuszu nie może się pokrywać. Zmniejszenie wytrzymałości twierdz sojuszu. Forteca maksymalnego poziomu miała 155 tysięcy wytrzymałości. Forteca na maksymalnym poziomie ma 100 tysięcy wytrzymałości, czyli zmniejszyli o 55. Ok. I teraz mamy czwarte pytanie, czy moglibyśmy mieć kalendarz wydarzeń widoczny podczas KVK, który pokazywał dokładne daty otwarcia karnetów. Byłoby to widoczne tylko w bieżącej stronie KVK i pomogłoby czasem. No tak, to jest dość popularne często pytanie, chociaż no większość zaczęła to radzić, że sami sobie zaczęli obliczać kto, kiedy i kiedy ta KVK wchodzi i kiedy będą walki, żeby byli wszyscy online. No z jednej strony fajne rozwiązanie, no ale też no my sobie z tym radzimy, nie? Tak samo jak wprowadzili bota do tytułów, no to fakt ten bot też jest, który daje tytuły, więc no. Jakieś spróbujemy wprowadzić coś, co już na przykład sobie gracz sam to jakoś ogarnął. Obecnie pracujemy nad taką funkcją. Powinna ona obejmować kluczowe wydarzenia sojuszu i godziny otwarcia świętych miejsc przepustek. Aha, czyli podczas KVK będziemy mieli jakieś informacje a propos tego, że kiedy nam się otwierają przepustki, kiedy mamy ołtarze. No dobra opcja, jeżeli to wprowadzam. Piąte pytanie jest, kiedy muszę użyć wszystkich moich oddziałów do walki, nie mam dostępnych oddziałów do zbierania run. To powodu, że zawsze przegapiam najlepsze znaczenia. No wiecie co, to jest właśnie takie jak gramy na 5 marsza, nie macie 6 marszu odblokowanego, no tak, tracicie tę możliwość zbierania run, chyba że wcześniej zbierzecie. Ale z drugiej strony, no trzeba było latać co jakiś czas i grać na te 4 te marsze. 6 marsz właśnie tam zawsze jak się odblokowało, 6, 7, no to bardzo moim zdaniem służyło do tego, żeby zbierać te runy. No ale Lilith pewnie ma tu na to odpowiedź. W zaktualizowanym systemie technologii kryształów dodajemy specjalną technologię, która po odblokowaniu pozwala przywołać wybraną runę w pobliżu miasta. No to macie odpowiedź, więc jeżeli byłaby taka sytuacja, że chcesz latać po runę, okej, ale nie damy ci jakiegoś tam low marszu, żebyś sobie biegał, albo po prostu możliwości, żebyś puścił po samą runę do powiedzmy takiego asystenta, który ci zbierze runę, po prostu idziesz w technologię KVK i będziesz miał możliwość dropa runy przy zamku, więc rozwiązali to w bardzo prosty sposób. Dobra, co tu mamy dalej? Pytanie piąte to było... Nie, to była odpowiedź. I tu mamy kontynuację do tej odpowiedzi. Wkrótce przedstawiam nowy system technologii kryształów w niektórych historiach. Aha, czyli to nową Krystal TH będą tam testować. No ciekawe, kiedy? P6, czyli pytanie szóste. Czy można wprowadzić stałe zniżki na codzienne oferty specjalne lub przynajmniej by pojawiały się one bardziej regularnie? Planujemy dostosować cenę codziennej oferty specjalnych do obniżenia ceny. Dokładna data wprowadzenia tej zmiany zostanie ogłoszona. No tak, no, tak wiecie, ta specjalna cena z jednej strony nie wiem jak wam oddawała, ale na przykład jak ostatnio była chyba na tym takim dziennym, gdzie się kupuje, żeby dowódców tych w sumie 3 skrzynek, tak? Tam chyba to wychodzi za 16 zł dziennie, czy jakoś tak, zależy jak ma to przelicznik. No to
wiecie, no z jednej strony jak była ta tańsza, to ja nie wiem, no mi max 2 głowy leciały, nie? Zrobiłem tam 3 czy 4 razy i max miałem 3, no 3 głowy miałem max, w sensie 2 głowy miałem za jednym otwartym tych 3 skrzynek. Przy tym to leciało mi więcej, teraz mi leci mniej, jak robiłem te takie dzienne. Mówię, dobra, to odpuszczę. Wybaczcie. Musiałem tamten, no ale wiem, że niektórzy, którzy mieli tam te pakiety jeszcze taniej, przepraszam, to nie było 16 zł, tylko chyba gdzieś około 10 zł od tego obniżku Athletics. Więc no ja jakoś tego nie skorzystałem, ja raczej bym tego nie korzystał, bo jeżeli to ma taki mieć drobno, to bez sensu. Jeżeli mamy tutaj kolejne pytanie, ogólnie na A6 z tego co widzę, wybaczcie, bo ja lecę swoją tą, ale na A6 tutaj jakby tak powiedzieć mamy pytanie Q7. A6 nam coś tutaj... Aha, że oni mają swapcie, okej. Okej, tu mamy to, teraz 7 lecimy. Dobra, i teraz będzie coś, co będzie jednym z takich chyba ważniejszych wątków w deweloperce, czyli face to face, czyli temat KVK2 i dowódców. I to jest coś, co ostatnio, czy co przez ostatnich godzin, jak rozmawiałem z niektórymi youtuberami i oni tam ze swoją społecznością, to powiem wam, że to jest normalnie taki boom. Ludzie tak mają, jakby tak powiedzieć, problem z tym wszystkim. A propos tych zmian, no zaraz dowiecie się, o co mi chodzi. 7, tak? To jest to. Pytanie 7. Zdobywanie nowego zbrojenia w S2 jest niewdzięczne. Wiele broni wydaje się bezużytecznych aż do sok. Chyba bardziej chodzi o dowódców. Tak mi się zdaje, no ale nie, tak mi przetłumaczyło. No i odpowiedź mieliśmy, że na końcu aktualizacji przeniesiemy Tekedę, Cyrusa, Chokarion Guyanga, Bertranda do S2, czyli do KVK2. Cheyong, Yang i Bertrand otrzymają również pewne poprawki, aby lepiej dopasować środowisko pola bitwy. No i najpierw zobaczmy, co to są dowódcy, no bo niektórzy mogą nie wiedzieć, jeżeli ktoś jest nowy na kanale. Będzie kwestia tego pana Tekedy w KVK2. Pan Tekeda będzie już wgrywalny tam w KVK2 dla kawalerzystów. Potem nam wejdzie jeszcze temat tego pana Cyrusa dla łuczników. Gdzie nie uważam, że to są jakieś złe zmiany, nie? Tylko no... Może tam troszeczkę tą metę jakby zmienić. Tym bardziej, że 2 dowódców tam będzie zaraz wymieniony, zaraz o tym przegadamy sobie. Tego Cheyonga i Bertranda. Bertrand jest chyba kawalerzystą, tak? Jak dobrze pamiętam, Bertrandzi, gdzie ty jesteś? Tak, Bertrand. No i tutaj, czekajcie. Dobra, no to jest akurat kwestia tego Bertranda, ale to co zaraz pomówimy najpierw, bo tu po kolei mamy tego Cheyonga, czy jak on tam ma. On jest chyba teraz... Czyli on powinien być teraz... On będzie w piechocie, ale on z czym innym. Teraz go tutaj namierzymy. Jest. No i ten pan dostanie zmianę na... Znaczy nie, no jest w piechocie, co ja mówię. Dostaje zmiany. I teraz tak. Poprawki dla Cheyong Guyana, czyli jego talent dowódczy zostaną zmienione z piechoty, zawartość atak na piechota, zawartość smite. Czyli atak zostanie zmieniony na smite'a, wszechstronność nam zostaje, piechota nam zostaje. Wymiany poniżej są oparte na umiejętności na maksymalnym poziomie. I teraz tak. Mamy odwagę, czyli pierwszy współczynnik. Zadane obrażenie od uderzenia maksymalnie 3 wrogich oddziałów wachlarzu współczynnikiem obrażenia 1500, każdy dodatkowy cel zmniejsza o 15%. Czyli tutaj mamy tak, że zadaje celowi bezpośrednio obrażeń, czyli mamy jeden cel z 1700 plus tam 300 dodatkowo, czyli 2000, więc zmniejszają mu ten do 50%, ale bije, znaczy do 1500, ale bije 3 targety. I każdy dodatkowy cel zmniejsza obrażenia o 15%, czyli tak wygląda ta zmiana przy pierwszym umiejce. Lecimy dalej. Czekaj. Czekaj, i tu to jest wymagalność wściekłość 1000, to zostaje. I tu jeszcze jest chyba jedno, tak, że jeśli celowi pozostało mniej niż 30% jednostek, zostanie on również uciszony na 1 sekundę. Czyli taki guan w KVK2. Tego typu mi się zdaje. I na 3 targety. Okej.
Wymaga na biegłość jest 1000 rage'u, no i lecimy drugi, czyli Bailelumban umiejętność. I tutaj mamy już 40% ataku i premia do broni przeciwko kawalerii jest 5%. A tutaj mamy tak, jeśli oddział tego dowódcy znajduje się na mapie, za każdym razem, gdy otrzyma obrażenia od umiejętności, uderzenia lub ataku kombinacyjnego, ma 50% szans na zmniejszenie tych obrażeń o 50%. Czas odnowienia 10 sekund, ok? Czekaj, czy tutaj są te? A nie, przepraszam. Tu jest tak. Jeszcze raz, wracamy do Bailumbana, ponieważ mi się tu nasze jakby tak przy tłumaczeniu zamieniły mi się miejscami te umiejętności. I teraz tak, drugi, czyli tu mam 40% ataku i 5% przeciwko piechoty kawalerii, że dajemy obrażeń. A tu będzie, jeśli oddział tego dowódcy zawiera tylko jednostki piechoty, zyskuje 15% szans marszu i 40 do ataku. Czyli tu będziemy mieli 40 do ataku, ale zamiast premia do obrony piechoty przeciwnika kawalerii mamy 15% szybszy marsz. Ok. Przejdźmy do trzeciego. Dzielny, niezłomny, jak to tłumaczy nam tutaj Deep. Tu mamy tak, redukcja obrażeń, obrażenia od umiejętności. Obrażenia wtórne, ok, dobra. Tu mamy wtedy tak, 40% szans na zmniejszenie tych obrażeń o 20%, czyli redukcja obrażeń może być nawet 50%, a tu trzeci nam daje, co nam daje? Jeśli oddział tego dowódcy znajduje się na mapie, za każdym razem otrzyma obrażenia od umiejętności uderzenia lub ataku kombinowanego ma 50% szans na zmniejszenie tych obrażeń o 50%, czyli tu chyba zostajemy tak samo, tylko tu czas odnowienia jest 10 sekund, a nie 4. To jest chyba cała zmiana przy tym, a lecimy dalej, poświęcenie. Jeśli oddział tego dowódcy zawiera tylko jednostki piechoty, czyli tak. Mamy wtedy lepszy, tutaj mamy tak samo premia do szybkości marszu, prawdopodobieństwo i premia do obrażeń od umiejętności. Okej, a co będziemy mieli wtedy po zmianach? Jeśli oddział tego dowódcy zawiera tylko jednostki piechoty, zadaje 15% więcej normalnych obrażeń, czyli bardziej typowo pod smite damage. Za każdym razem, gdy wykona atak podstawowy przeciwko oddziałowi polowemu, ma 100% szans na usunięcie z siebie jednego debuffa, jeśli debuff ma kilka akumulacji, usuwa jedną kumulację, czas odnowienia 3 sekundy, czyli to taki na trutkę tam to jest na przykład w KVK 2 lub też później na Hermana, jakby ktoś korzystał w późniejszym KVK z tego dowódcy. O ile on będzie dostępny, czy to nie będzie tylko wiecie KVK 2, a KVK 3 nie będzie dostępny na tych umiejętnościach, a w soku wróci do starych umiejętności, nie? W KVK 4, chyba tak, w KVK 4. I teraz przejdziemy do 5, czyli do tej najważniejszej chyba ekspertyzy. Tu mamy tak, że ma szansę na zmniejszenie tego obrażenia od 40% na zmniejszenie o 50%. Obrażeń 50 ma zadanie obrażeń maksymalnym oddziału przeciwnika na stożkowym polu. Ok. To też dalej tutaj jest w obiegu. A tu co mamy? Mniejsza obrażeń o 50%, zadaje obrażenia od uderzenia maksymalnym wrogiem udziału wachlarzu, 50 w swoim 500. Tu mamy, tu tego chyba nie mamy, czyli 2 koła gdzieś bije AOE ten dowódca na KVK, no więc w tym momencie po takich zmianach na KVK 2 będzie bardzo mocny. Dodatkowo cel zmniejsza obrażenia, dodamy każdemu celowi 15%. Tutaj zostaje 10 sekund nowienia, to jest 3. Czyli mamy dowódcę, który będzie bił AOE dużo mocniej i mamy dowódcę, który tam niektóre umiejętności ma dość, tak jakby tak powiedzieć, wzięte i no obniżone. Znaczy nie obniżone, czas odnowienia po prostu tutaj też robi robotę, nie? No ale ogólnie mi się zdaje, że zmiana na plus, nie? Tak jakbym miał tak porównać, to mi się zdaje, że zmiana to jest na plus. I jeżeli to będzie tylko KVK 2, KVK 3, ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o tutaj tych dowódców. Znaczy tego dowódcę głównie. Przejdźmy sobie do Bertranda, bo Bertrand mnie najbardziej ciekawi, bo jeżeli ten Bertrand też był dostępny na tych nowych umiejętnościach w soku, no to dlaczego nie? Co tu mamy w Bertrandzie? Jego talenty dowódcze zostaną zmienione. Z kawalerii podbój, obrona na kawaleria wszechstronnych kombinacja, czyli obrona czy podbój zostaje, tak? Dobrze tutaj widzę. Tak, kawaleria zostaje. Wszechstronność jest za podbój i obrona dostaje combo. Dobrze mówię, tak, combo. I teraz, pierwsza umiejętność. Tutaj mamy ile? Niby tam 80% prawdopodobieństwa na zdanie. Tak, celowi dodatkowych obrażeń, a tu jest 700 maksymalnie. A tu mamy tak.
Za 2 ataki combo przeciwko maksymalnie 3 wrogim oddziałom w prostokącie, współczynnik obrażeń 60, każdy dodatkowy cel zmniejsza obrażenia celu o 15%, cele tracą 30 punktów wściekłości, fajne, no i wymagany poziom jest 1000, więc w sumie ja uważam, że spoko tu jest, to jest 2 współczynnik 600, to jest 700, a tu możemy uderzyć w 2, a maksymalnie 3 wrogów z 2 ataków combo, więc mi się zdaje, że zmiana na plus. Lecimy do drugiej umiejętności. Druga umiejętność była dość tutaj ciekawa, bo tu mamy 10% do ataku kawalerii, 10 do PZ, szybkość marszu 10 i redukcja obrażeń mamy tu 5. Ciekawe jak tutaj Lili z tego wyszła. Strategia Fabiana, sympatia pana. Gdy oddział tego dowódcy znajduje się poza terytorium, zadaje o 10% więcej normalnych obrażeń. Ok. Za każdym razem, gdy jego oddział wykona atak podstawowy, 25% szans na wykonanie ataku kombinacyjnego, współczynnik wyobrażeń 400. Czas odnowienia 10 sekund. Ok. To nie jest tak źle. Jeśli oddział tego dowódcy... Tutaj sekundka. Nie, to już będzie wszystko. Myślę, że to będzie więcej, bo czy co? Zamieniałem raz, 2 czy 4 talenty na takie 2 średniawki. Moim zdaniem może troszeczkę lepsze, no bo są 10% więcej normalnych obrażeń, może być niezłe. Pytanie, czy Bertrand, no wtedy Bertrand by musiał iść w deltę, tak mi się zdaje też, jakby był jako ten drugi dowódca pierwszy, chociaż bardziej on by pasował tutaj jako drugi dowódca. No, a na przykład do Artura. Ale się mogę wejść oczywiście. Lećmy dalej, bo tu mamy czwarty talencik, czyli mamy Orzeł Brytanii. Tutaj nie 20% mamy obronę kawalerii, współczynnik wyczynia 250, a tu mamy się oddział tego dowódcy atakuje oddziały polowe za każdym razem, gdy zada obrażenie od ataku kombinacyjnego, ma 40% szans na zwiększenie wymagań wielkości aktywnej umiejętności z 200 na 5 sekund. Jeśli cel jest dotknięty zwiększeniem wymagań wściekłości, ta umiejętność zamiast tego wysysa z niego 20 wściekłości. No ogólnie no... Dobre to z jednej strony wygląda, z drugiej strony też jakiś nerfik mały, ale to już Lili ma tam swoje podejście do tego. No i lećmy dalej, czyli lećmy do 5 tutaj już pytanka. Chyba będę czytał akurat z tego i tu będziemy analizować. Mamy tak, na biegłości mamy 5% mniej obrażeń od umiejętności, za każdym razem gdy otrzymuje obrażenia od umiejętności, zadaje atakujący przeciwnikowi bezpośrednio obrażenia współczynnik 400. Ok. A tutaj mamy co? Oddział tego dowódcy zadaje 10% więcej obrażeń ataku kombinacyjnego, ok. Oddział, którym pozostało mniej niż 60%, czyli poniżej 60% jak schodzimy, to mamy 10% więcej ataku kombinacyjnego. No i ok, nieźle. No i teraz mamy kolejny. Mam nadzieję, że zmiany sprawią po otwarciu systemu formacji uzbrojenia w S2 gracze będą mieli dostęp do dowódców, którzy będą dobrze współpracować z każdą formacją. No, puszczają 2 niezłych dowódców, zobaczymy jak tam kawaleria będzie sobie radzić, lub też piechota na tym. By się tak mówię, no KVK 2-3 jakby to było obowiązywało, to ma sens. KVK 4 moim zdaniem już nie. No i co, przechodzimy do 8 pytania, bo to już jest praktycznie przedostatnie, tylko sobie tutaj musimy znaleźć po systemowych. O, tu 8. Tak, to już mamy przerobione. Tu też i 8. Czy nadal planujecie dodanie funkcji fuzji uzbrojenia? Po zebraniu opinii graczy i przez składanie sprawy wewnętrznej staraliśmy się nie dodawać fuzji uzbrojenia jako stałej funkcji. Zamiast tego wprowadzimy następne zmianę. O, coś na temat uzbrojenia. To ja jestem na to jak na lato, nie? Okej. Dodanie mechaniki gwarancji dla transmutacji uzbrojenia, aby zagwarantować, że po jej określonej liczbie transmutacji otrzymasz atrybut o wysokiej wartości dla tego samego typu jednostki. To jeden z zablokowanych atrybutów. Okej, nie jest to głupi pomysł. I kolejna odpowiedź do tego. Dodanie większej ilości sposobu zatrzymania kamieni kryształów w transmutacji w połączeniu z mechaniką gwarancji powinno to pomóc w szybszym uzyskaniu pożądanych atrybutów uzbrojenia. Fuzja uzbrojenia zostaje dodana jako wydarzenie ograniczone czasowo. Aha, okej. To, że coś takiego wejdzie, no to ciekawe. Będziemy musieli to śledzić. To nie jest głupia opcja, jeżeli to myślę, że będziemy nie będzie aż tak zużywać tych kamieni do tych transmutacji. No i co, lecimy tutaj z 10 pytaniem, bo tam mieliśmy pytanie, tam mieliśmy 9, 8 był bardzo rozbudowany na propos dowódców, a 10 pytanie jest, mi się zdaje, że dość proste. Jak często będą dodawane nowe formacje? Za każdym razem, gdy zaczynamy skupiać się na nowej formacji, martwię się, że zaraz potem pojawi się nowa. No i to jest prawda, bo to Lili która miesza, bo teraz już wiem, że kleszcze będą dobrze pod Open i Rally. Nie, garnizon troszeczkę mogą źle wyglądać. No ale tu mam odpowiedź, że od 2005 roku, do maja 2026 planują wydać 3 nowe formacje
skoncentrowane na obrażeniach, niech od ciosów, obrażeniach, umiejętności obrażeń ataków combo. Okej, czy pod combo przyjmamy deltę? Od umiejętności? No okej, no to by miało sens i tutaj przypuszczam, żeby zaraz ludzie już zacierają skrzynki, bo w sumie dalej od umiejętności mamy łuki, nie, czy tam piechotę, więc w sumie też to pod umiejętności jest jeden nóż kawalerii, więc mi się zdaje, że to będzie mocne. No i co? Chyba tyle, tak? Tak, tyle. No i ogólnie nie wiem, jak rozpatrujecie się tam na tego feedbacka. Jeżeli ci dwaj nowi dowódcy na KVK2, Bertrand i ten Chen Yong, czy jak on tam ma, ja powiem wam, że mam ciężko wymówić te chińskie no to dlaczego nie? Dlaczego ma tych zmian nie być, nie? Jeżeli to ma być na tych początkowych KVK, myślę, że z graczom się spodoba, bo jeśli to przyjdzie na sok i będzie więcej kombinacji, tam Bertrand na combo lepiej wygląda z Arturem, chociaż mogę się mylić. Bo wiecie, nie wiem jak oni będą grać we dwóch na combo ataku. Patch bardzo fajny, na pewno te pierwsze pytanie i ten ostatnie po prostu dały tak bardziej do myślenia niż samo tak rework talentów dwóch dowódców i to, że dostaniemy w KVK2 ogólnie tych więcej dowódców, tych starszych. Nie wiem, mi się zdaje, że patch jest na plus, ale jakoś takiego szału nie raczej patch, bardziej ten face to face, który tutaj rozmawiamy, jest na taki plusik, ale jak to wyjdzie w praniu, czy będą jeszcze jakieś zmiany, no to wiadomo, że dowiemy się później. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Mam nadzieję, że ten face to face was nie zanudził, tym bardziej, że było jego bardzo, bardzo dużo. Trzymajcie się, cześć!